Problemy z dostępem do diagnozy, długie oczekiwanie na terapię czy badania i placówki oświatowe, które nie dają odpowiedniego wsparcia, a do tego niedofinansowani nauczyciele wspomagający lub ich brak w szkołach i przedszkolach. To przytłaczająca codzienność rodzin, które wychowują dzieci w spektrum autyzmu. Dziś w Warszawie pod hasłem „Chcemy być widzialni” protestowali, domagając się zmian systemowych. Maciej Gąsiorowski. Chciałbyś wrócić do szkoły na przykład? Nie. Nie głośno tam jest. Ignacy ma 11 lat. Jest w spektrum autyzmu. Uczy się w domu. Z mamą jest zawsze. Ignaś wymaga cały czas naszej kontroli, opieki, wsparcia, pomocy w kąpaniu, podawaniu posiłków, w komunikowaniu. Ignaś nigdzie nie pójdzie sam. By dbać o syna, Sylwia Ulicka nie może pracować. Wsparcie państwa dla jej autystycznego syna to nieco ponad 300 zł miesięcznie. Kobieta zmaga się z biurokracją, sądami i bezdusznym systemem. Dla państwa po prostu jesteśmy niewidzialni. Nasze dzieci są niewidzialne. By to zmienić, w centrum Warszawy zebrały się dziś setki rodzin dzieci i dorosłych w spektrum autyzmu. Domagają się zmiany systemu, opieki, edukacji i ochrony zdrowia. Chcemy być widzialni, a nie zamknięci w czterech ścianach i bycie tylko opiekunem osoby z niepełnosprawnością. Przyjechali do stolicy z całej Polski. Wierzą, że razem mają siłę, by coś zmienić. Szacuje się, że w Polsce jest 400 000 osób w spektrum autyzmu, ale problem dotyka całych rodzin, czyli nawet 2 milionów ludzi. Trzeba usiąść, bo to jest sprawa międzyresortowa, usiąść do stołu, porozmawiać i zrobić to z głową, żeby to zaczęło działać. I co najważniejsze, jak najszybciej dzieci rosną. Protestujący byli dziś przed siedzibami resortów pracy, edukacji i zdrowia. Ministerstwo Zdrowia widzi wszystkie osoby z niepełnosprawnościami, także te w spektrum autyzmu i ich rodziny. Znamy ich potrzeby i wiemy, z jakimi problemami borykają się każdego dnia. Jednak zdaniem rodziców w sprawie ich dzieci od lat nic się nie zmienia. Dotychczasowe sposoby komunikowania władzy naszych potrzeb i potrzeb naszych autystycznych dzieci nie są wysłuchiwane. Walczymy o godne życie dla naszych dzieciaków. Najbardziej boją się tego, co będzie z ich dziećmi, gdy oni odejdą. Miałam nawet taką kampanię niedawno, której tytuł brzmiał „Niech umrze przede mną” nie jest rozwiązaniem, bo to nie jest rozwiązanie. Ale tak często rodzice myślą. A najbardziej kogo kochasz? Mama. Sylwia Ulicka ma nadzieję, że Ignacy doczeka się systemu, który dostrzega osoby z autyzmem. Maciej Gąsiorowski, 19:30.